daleką podróż, no nie wiadomo jak długą, wy już może wiecie. Ja jeszcze nie wiem jak daleko zajadę. To się wszystkiego dowiem. Na razie jedziemy 613 km. No mniej więcej tak Zamość, te strony tam w pobliżu granicy ukraińskiej. 10 czerwca 2023 roku wybieram się na wyprawę. Podróż na Ukrainę. Tę Ukrainę ogarniętą wojną. Materiał jest bardzo skrupulatny i nie lubi skrótów, jak widzicie tak było krok po kroku. Do wyjazdu się nie przygotowuję, nie mam żadnego planu, po prostu Ukraina i jak najdalej na wschód, na ile dnia wystarczy. Zero rezerwacji, zero noclegu i tak nie wiem kiedy i gdzie dojadę, a może spanikuję, nic nie wiem? To jak się tutaj przygotowywać? To nie Chorwacja. Jadę sam w domu i w swoim otoczeniu, nikomu nie mówię gdzie jadę. Oficjalnie w Bieszczady i na Słowację, a jakże Jak całą drogę latała. Ale tutaj sobie zaraz ją gdzieś niżej zaczepię w ogóle. Bo to mądra rzecz jest, no. O! A jakie mrowienie czuję w rękach. W ogóle jakie ręce to dziwne. Może już krew mi odpłynęła. Dziwne uczucie. No i tak to na tyle wygląda. Żebym tu gdzieś nie spalił tej kurtki. Tak to wygląda na kamery. Tu mam uchwyt. Oczywiście tu z przodu, tu z boku. Różne takie kombinacje. Tak jeszcze więcej tych uchwytów i kombinacji skończę za to w więzieniu na Ukrainie. Polski etap pokonuję bez problemu. Trafiam nawet na plan filmowy, który tropię do końca z ciekawości i dostrzegam tę aktorkę kożuchowską. Jeszcze w Polsce próbuję kupić na stacjach naklejkę Pelkę na tył. Nie udaje się, o dziwo, takie czasy. Pod Lublinem zaczyna padać. Ubieram się w worki przeciwdeszczowe. Do przystanku podjechały na motocyklach dwa małżeństwa. Podróżują od tygodnia wokoło Polski, także się ubierają. Rozmawiamy trochę. Mówię, że jadę do Kijowa. Patrzą jak na idiota. Nie wiem, czy uwierzyli? Ciekawostką jest, że następnego dnia, mimo 100 km od rozstania, znowu ich widzę. Dziwne. Ostatnie 30 km do noclegu nieźle się rozpadało, ale dałem radę. Buty nie przemokły. Właśnie buty? Do nich jeszcze wrócimy. Dzień drugi. W miejscowości, o której z nazwy nie mogę mówić. A dlaczego? Dowiecie się na końcu filmu. Jadę na granicę. Mijam wszystkich wedle wskazówek z Facebooka, przeć naprzód na sam początek, wepchnąć się w kolejkę. I tak stoją sami Ukraińcy. Ja nie będę stał. Tak samo zrobiłem w drugą stronę, zapominając, że tym razem jestem na Ukrainie, a nie w Polsce. Jak to się wtedy skończyło, to zobaczycie później. Na granicy wszyscy mili. Ukraińcy też się zainteresowali, zawołali, pomogli. Jakieś karteczki, cuda, mnóstwo okienek z weneckimi lustrami. Skąd wiedzieć, że tam ktoś na nas czeka i trzeba podejść? Oferma. Ukraina. Nie wiadomo, czy się cieszyć, czy płakać. Dziko rozglądam się na boki, jeszcze przez dzień będę tak robił, zanim przywyknę. Cały czas miałem cały łeb nawalony negatywnymi informacjami. Od różnych osób, które nigdy nie były, ale wiedzą lepiej. SMS-y do samego końca. Bandy, nie bandy. No po prostu mają mnie tu zarżnąć na śmierć. Nie wrócę już. Zaginę. Kantor, trzeba wymienić trochę złotówek na hrywny. W Polsce nie do dostania. Czy widzicie ten napis USG na jednej z plansz? To też tutaj robią? Po co? A ta kobitka tak fajnie skinęła głową, nie zauważyłem wtedy. Dobra cena. Ten napis robi robotę. Dobry. Bym chciał kupić chrybiec. Добре, 10 гривень. Маєте 10 гривень? 10 гривень мені. Słucham? 10 гривень є? Або злотунка 50. Ja nie mam żadnych nic Ні? drobnych. Добре. Маєте Тільки більше. Заходьте. То ви маєте взяти страхівочку? Добре. Вже на мене насварив, що мене нема. Dziękuję. Щасливо. А ви вже заходили? Byłem twardy, ile by dała, bym wziął. Za hrywny płacę 15 groszy. Kurs to 11. Trochę jestem oszukany, ale przy tej kwocie można machnąć ręką. No to w drogę Daleki Wschód. Stoi otworem, mam 1750 hrywien. Zaszalejemy.
Nie ujechałem za wiele. Blokada. Ukraińscy rolnicy strajkują. Blokują przejazd. Chodzi o te sankcje na produkty rolne, jakie na nich nałożyliśmy. Na lawecie spalony traktor. Z działań wojennych. Jako symbol problemu, jak i zrozumienia. A ten Mercedes po prawej dalej nie pojedzie. Przebite opony. Jadę dalej, moje nastawienie jest ciężkie, przecież kraj jest ogarnięty wojną. Nie wiem, czego się spodziewać. Jest jakoś tak pusto i przestrzennie. Można powiedzieć, że mam uczucia postakaliptyczne. Mijam pierwsze wsie i miejscowości. Widzę ludzi na ulicy, dużo ludzi. Tutaj jest życie. Chyba nie będzie tak źle. Zwróćcie uwagę na ilość stacji benzynowych. W całym materiale filmowym jest ich okropna ilość jedna na drugiej. I tak przez całą Ukrainę. Teraz wiem, dlaczego na to pytanie na grupie na Facebooku nie otrzymałem odpowiedzi. Było głupie. Także zajechaliśmy. Jesteśmy za granicą jakiś kawałek. Jakiś ciekawy przystanek. Motyw jakiś już się robi. Taki całkiem ciekawy, a tu widzicie. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Trochę dostał szat wojenny. Te naklejki to nie był głupi pomysł. Z perspektywy czasu może pomogły? Nie wiem. Ale na checkpointach kilka razy na moje pozdrowienie ręką żołnierze czy policjanci się kłaniali. Naprawdę kłaniali. Na pierwszym napotkanym cmentarzu przez płot dostrzegam 9 świeżych mogił z wbitymi ogromnymi flagami ukraińskimi. Nie trudno się domyśleć, o co chodzi. Pierwsza sprawa. Do ogarnięcia to internet, bez niego to misja legnie na starcie w gruzach. Dostałem cynk, że na każdej stacji kupię ukraiński starter z pakietem internetu. Zobaczymy, czy to prawda? Kupuję za 50 hrywien ukraińską kartę, niby z internetem, ledwie z kobietą się dogaduję. Wkładam do telefonu, polskie karty usuwam. Roaming z naszej polskiej sieci jest okropnie drogi. Karta nie działa. Jest numer. Sieć, ale internetu brak. Jestem załamany. Nie pytam o więcej, bo wstyd. Liczę na złotówki, te 50 hrywien to około 5 złotych. Na co ja liczyłem? Як у Цареграді славних козаченьків вражі бусурмани вішали на гак. Глянувши востаннє на цей світ біленький, у смертну годину козак мовив так. Хай живе, живе вільна Україна, хай живуть вічно козаки, хай цвіте червона калина, нехай згинуть воріженьки на вічні віки, нехай згинуть воріженьки на вічні віки, jak worogi Lwów. Na początek w oddali widzę piękne nowe osiedla. Nie tego się spodziewałem. Dzieci w autobusie szkolnym machają do mnie, robi się przyjemnie. To dobry znak. Motywuje. країни, думи їх були, хай живе, живе вільна Україна, хай живуть вічно. Brak tablic w aucie dlaczego? Później się wszystko wyjaśni. Do tego jeszcze wrócimy. Następne nowe osiedle. Czy wy też się tego spodziewaliście? Tu nie ma biedy i nędzy i faktycznie jest o co walczyć. Ciągłe problemy z mikrofonem, dlatego słyszycie ten głos. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Zaczyna się. To, o czym wiedziałem. Całe stare miasto usiane jest na górach, strome podjazdy i zjazdy. I to po bruku z kamienia. To zdecydowanie nie jest miejsce dla motocykla. Ten moment filmu jest jeszcze sielankowy, ale to dopiero początek. Nie zawsze było łatwo. Przede mną przecież jeszcze 1300 km po tym kraju, to jak Polska wszerz i wzdłuż. Zastanawiam się, czy to bruk pamiętający jeszcze polską władzę nad tym miastem.
Obieram tor jazdy między szynami. Jak ktoś jeździ motocyklem, to wie, jak zabójczo działają szyny na pojazd jednośladowy. Nie wiem, co lepsze, ten ślizgi bruk czy to. Nie wiem też, kto ma tutaj pierwszeństwo. W końcu nie jestem rajderem. Motor wystawię na Ukrainie na niezłą próbę. Drugi raz wybrałbym inną maszynę, chociaż... Jak widać, motocykl w Lwowie zamieniłem w tramwaj. Ale czegoś się trzeba złapać. Lwów na filmie pozostawiam dla innych, co zatoczą koło tylko na Lwowie. Poziom odwagi równy 0, bynajmniej tak to oceniam w głowie, to nic specjalnego. Tutaj miałem pierwszy raz spanikować, chociaż 3 posiadówki na kibelku przed wyjazdem na granicę pomogły. Na ulicach i na deptaku widziałem mnóstwo żołnierzy z żonami, z dziećmi. Pewnie na przepustkach. Nie nagrałem tego, nie miałbym sumienia. A może powinienem, nie wiem. Ten motocyklista w Triumph Triple to jeden z 3, jakich widziałem przez kilka dni na Ukrainie, nie licząc motorowerów. Miasto jak miasto, mimo wojny i facetów w mundurach, życie toczy się tutaj normalnie. Generalnie zapamiętajcie sobie ten układ ulic, ścisk jak w Polsce, inne miasta nie wyglądały tak jak Lwów, to od razu widać, że to polska myśl urbanistyczna. Ten mały Opelek to taksówka, zabawne, nieprawdaż? Generalnie panuje wolna amerykanka. Każdy sobie daje radę. I zapamiętajcie, pieszy na Ukrainie nie ma żadnych praw. To mi się tak podobało. Mniam, mniam. Na deptaku widziałem też grupy. 10- i 15-osobowe młodych żołnierzy po 18, maksymalnie 20 lat. Mieli piękne mundury, ubrania, jak z amerykańskich filmów z flagą Ukrainy na ramieniu. Nawet jako facet mogę powiedzieć, że wyglądali jak $1 000 000, pewnie się szkolili. Ale mała dygresja, może niestosowna, ale w oczach Rosjan tak ciulowo ubranych, co nam pokazują w telewizji, to oni wyglądali jak Niemcy z SS, ubierani przecież przez samego Hugo Bossa. Osobiście dostałem dreszczy na ten widok i podziwiałem ich i współczułem jednocześnie. Jak widzicie, cały czas kierowałem się pośrodku torów, bruk był ślizgi. Jednocześnie można pomyśleć padało, a to w moim przypadku też nic dobrego. I dobrze, że przede mną padało. Pamiętajcie, że Lwów z przyjezdnymi może mieć do 1 000 000 mieszkańców i ja tutaj trochę czasu zmęczyłem, inaczej się ogląda te skrawki, ale ten lwowski bruk nieźle zeszlifowałem. Lwów był obowiązkowy na mojej trasie. Taka brama na wschód. Jedziesz dalej, czy się peniasz? Zobaczymy, coś nie tak i spadam do Polski. W kierunku Starówki zamiast parkometrów był szlaban do pobrania biletu, koszt około 4 zł na nasze. Oczywiście go nie pobrałem i minąłem ten szlaban, bo myślałem, że wrzucają potem kasę do maszyny jak wyjadą, a ja znowu go minę bokiem. Oczywiście to Ukraina i się pomyliłem, na końcach były budki z kobietami, płacisz, podnosi szlaban. Podjechałem, nie mam karteczki. Kobieta miń bokiem i tyle. Liczyłem na ostry mandat, ale w końcu to Ukraina, inna wolność, inni ludzie. W pozytywnym oczywiście sensie. Z tą wolnością lekki spoiler, ale do tego dojdziemy. Po prawej w samym centrum jakiś jarmark, rynek, nie jeden na Ukrainie widziałem jak za moich młodych lat. Auta bez tablic jak ten po prawej to wojska ochrony terytorialnej, ja je później nazywać będę partyzantką. Czasem otwierali okna i pokazywali mi okeja, było przyjemnie, ale jakoś jednocześnie najbardziej mnie niepokoili, dziko to wyglądało. Wyglądali jak myśliwi na polowaniu.
Zająłem miejsce niepełnosprawnych. Chyba liczyłem, że drugi taki na motocyklu jak ja niepełnosprawny zajmie drugą połówkę miejsca. Oczywiście muzyka, jest klimat. Chyba mnie tu nie zniszczy ta sprawa. Na Ukrainie nie zniszczy. W samym Lwowie obstrojono mnie wstążką ukraińską na rękę, a staruszkowie zapraszali na partię szachów. Wiele orkiestr grało skoczną muzykę. Moja sielanka trwała w najlepsze. Nie ma co narzekać, nie strzelają, bawią się. Jest okej. W tej chwili nawet sobie nie zdawałem sprawy, jak bardzo muzycznie skończy się ten pierwszy dzień. Jadę dalej? Wracam? Nie poddam się na Lwowie, przecież nie jest źle. W oddali dostrzegam dwóch panów w kamizelkach kuloodpornych. Tutaj ukłon dla kolegi Andrzeja mówił, że na Ukrainę takowe trzeba mieć. No to patrz, ktoś miał. Po prawej mijam jakiś wyjątkowy budynek, umocniony workami. Wydaje mi się, że piwnice służą jako schron bombowy. Lwowski lew, a jakże... Mimo że do szczęścia brakuje mi internetu, a bez tego nie powinienem jechać dalej, to kieruję się dalej na wschód od Polski. Jadę piękną doliną, jak się potem okazało, to jedno z nielicznych miejsc, którego krajobraz warty był podziwiania. Mijam checkpoint do Lwowa od strony wschodniej. Gdy było bardziej gorąco wszędzie, tutaj sprawdzano dokumenty. Myślę, że żołnierze mają dobrą fuchę. Na pewno to lepsze jak front, a może to ich urlop od frontu. Znowu klapa. Brak takiej karty z pakietem internetu. Mimo spotkanego młodego motocyklisty o imieniu Dima, który chciał bardzo pomóc, nie było takiej w ofercie, ale mówił, że są takowe. Jadę dalej. Ale krawężniki zawsze ładne. Zwróćcie uwagę. Żołądek podchodzi mi do gardła. No bo co dalej, gdzie będę spał? W takiej byle jakiej wiosce przy trasie. Aż 7 gniazd bocianów. Trochę mnie to zdziwiło, bo co to za miejsce? Żeby się tak spodobało bocianom. To jedziemy dalej z kamerą na kasku, aż po sam Kijów. Szpieg z krainy dreszczowców 2, żołnierze sprzęty i tym podobne, a ja z kamerą? Nie wszystko wolno? W zasadzie bez celu gnam dalej. Dobrze mieć jakiś cel, nocleg, coś. Wiedzieć, gdzie się jedzie, z sensem, a tutaj brak sensu. Zabawne. Znowu ciekawe widoki, odludzie, przestrzenie, nieuprawiane pola. Dlaczego? Podobno tak czarna ziemia, że aż bagno i moczary. I te stacje benzynowe, jedna przy drugiej? Jak one na siebie zarobią? Czy to pralnie pieniędzy? Tego nie zrozumiem nigdy. Często nad na pozór małymi miejscowościami górują okazałe cerkwie. Jak widzicie, pogoda też nie jest pewna. Obieram punkt. 240 km do miasta Chmielnickie. Po drodze minę jeszcze Tarnopol. Cały czas bez internetu. Bez tego nie znajdę hotelu. Jak i noclegu, zostanę bezdomnym na Ukrainie? Już widzę siebie na przystanku Skulonego w Śpiworze. Nawigacja jest w trybie offline. W Polsce zgrałem mapy, obszary. To był strzał w dziesiątkę. Bez tego bym już w tej chwili zginął. Krajobraz na chwilę się zmienia. Kręta trasa, góry, jak się potem okazało. W tym temacie to już koniec. Przede mną same stepy, płaskoziemia,
A ja tutaj sam w kraju ogarniętym wojną z ukraińskim numerem w telefonie i wciąż bez internetu. Internet to życie. Nie znam przepisów dotyczących ograniczeń prędkości. Jakoś z góry założyłem, że nikt tutaj tego nie przestrzega. Taka ciekawostka. Drogi co jakiś czas mają 2 pasy. Raz z lewej, raz z prawej, aby wolniejsze pojazdy mogły ustąpić szybszym. To mądra sprawa. Cały czas mijam billboardy takie narodowe i tak nie wiem, co na nich jest napisane. Tarnopolski Oblast. Zmieniłem właśnie województwo na Ukrainie. To oznacza jedno, za chwilę czeka mnie kolejny checkpoint z żołnierzami. Z każdą chwilą teraz będę oddalał się od domu. I dalej, i tylko dalej. Na każdym checkpoincie macham żołnierzom, taki odruch stresu. Dobrze, że nie myślą, że będę strzelał. Kierowcy non-stop ustępują drogi, tak samo duże zestawy. Czasem wcale tego nie oczekuję, nie zależy mi na tym. I tak nie wiem, gdzie jadę, to gdzie się spieszyć. Zaczyna padać, chronię się na stacji, może przejdzie. Przede mną jeszcze około 120 km. Udało się ogarnąć internet, dzięki pomocy jednej pani, pracowała w Pruszczu Gdańskim. Dobrze się dogadałem. Zarezerwowałem nocleg w hotelu Stutow, w mieście o nazwie Chmielnicki. Koszt około 100 zł. Całkiem dobrze się to przedstawia na zdjęciach, zobaczymy, a to robi dobrą nadzieję. Emocje trochę opadły, nawet ten deszcz nie jest już taki straszny. Jestem w Tarnopolu, miasto z 220 000 mieszkańców. W połowie trasy do noclegu zostało 112 km. Ludzie, widząc motocyklistę z tobołami na polskich numerach, bardzo ciekawie reagują. Takich sytuacji było multum, mało które nagrałem. Ciągle pada, ale damy radę. Jest nadzieja tylko dojechać. I treated her with tenderness. They like a tender steak dinner. So little in this world I love. No, wszędzie trochę deszczu jest. O, jestem gdzieś przy stanku. Tak śmiesznie trochę. Jak wygląda, zobaczcie. Jak gówno. Ale tak to już było. To mi tam zostało. Do przejechania. Ale damy... Jestem w hotelu. Stróż w budce pilnuje motocykla. To mi się podoba. O maszynę się bałem, gdzie i jak będzie stała na noc. A wyszło tak genialnie. Hotel wygląda bardzo ładnie. Stróż mówi mi, że mają wesele, chrzciny i jakby coś związanego z zakończeniem szkoły. Czyli będzie ciekawie. Plac hotelowy to jakieś istne centrum rozrywkowe. Namioty, osobne sale. A wszędzie bawią się inni goście z innej imprezy. Jest wesoło. Tego mi było trzeba. Czego ja się więc tak bałem? Przed wyjazdem. No naprawdę jest grubo, zabawy, tańców nie spodziewałem się. Przecież na granicy widziałem, jak Polacy zupę wieźli. Dla kogo? Tak na szybko pokój, tak. Liczą gdzieś około 100 zł. Kibelek, suszarka jest, a może buty se nawalę. W sumie, żeby mi się obsuszyły. Kibel nawet zapieczętowany. Tak, tak, tak. Tutaj wszystkie fontanny, takie jezioro jest. No telewizor. Klimatyzacja jest tam z tyłu. Lodówka jest. Jak patrzyłem, to gdzźieś 3 zł Pepsi wychodzi. No tak jak u nas w Biedronce. Tu Borkow.
No nie wiem, musiał tam, się nie znam na tych cenach. Najdroższa rzecz tej lodówki to kosztuje około 10 zł. To nie wiem co. Coś tu jest. Za 10 zł. A pewnie wódka jest. W telewizji oglądam tą wojnę, która pewnie jest, ale gdzieś dalej. Z ciekawości idę jeszcze zobaczyć na to wesele. Jest po 12 w nocy. Obserwuję ludzi do samego końca. Malutki incydent. Rozleciało mi się w pokoju łóżko z jednej strony. Ha, ha, ha. Trochę myślałem, że wpieprzono mnie na minę i będę musiał za nie zapłacić. Ale ok, nie było problemu. Chociaż jakbym nie miał dosyć stresów, to kilka godzin to łóżko siedziało mi w głowie. Noc minęła spokojnie. Wiadomo, po alkoholu, jakże inaczej. Ostatnio co wybuchło w tym mieście to 2 tygodnie przede mną skład broni. Szkoda tego składu. Kupa darowanej amunicji poszła wtedy z dymem. Dzień drugi. Cały czas pada. Czekam do 12 i ruszam mimo to. Szkoda dnia. Okazuje się, że spodnie na deszcz. Te tak zwane worki się rozleciały. Jakim cudem? Sklejam je izolacją, a następnie wyrzucam. Zostawiam w kącie na przystanku. W końcu wyglądam w tym jak idiota. Jak w tym pójdę na stację i tym podobne. Wyglądam jak terrorysta, zastrzelą mnie, ha, ha, ha. To błąd. Lepiej było zostawić jak jest. Bo tego dnia zaczyna się mój ukraiński horror, który obejmie cały dzień i północy. Jadę w stronę Kijowa trochę od dołu, jakieś 350 km w górę na mapie. Coraz bardziej pada. Spodnie ich wkładkę wewnętrzną przeciwdeszczową zostawiłem w Polsce. Worki przeciwdeszczowe mam, to po co mi one? Jakie to było głupie. Gdy okazuje się, że się rozleciały. Właśnie buty kupiłem 2 lata temu za około 400 zł. Gość w sklepie mówił przemakalne. Czy nie ja mówię? Po co mi takie w deszcz, nie będę jeździł, ha, ha, ha. Zaoszczędziłem 40 zł i nie mam butów wodoodpornych. Jest git, w końcu nie jestem rajderem. Zobaczcie, taka Łada, potocznie Żiguli. Ojciec z żoną i dzieckiem na pokładzie. Rocznik 84 na maksie, 40 lat. U nas duży Fiat z tego roku. Kosztuje majątek, a tutaj normalny środek transportu. Dla młodej rodziny. Droga robiła się coraz gorsza, co zaczęło mnie niepokoić. Nawet bardziej jak ten deszcz. Gość na stacji. Jakieś 50 km temu zapytał, gdzie jadę. Mówię, że do Żytomierza. On tak pomachał na nie głową. Popatrzył na motocykl i pokazuje rękami jedną i drugą, machając góra i dół. Tam taka droga. Tam objazdy. Straszno. Cały czas kiwając głową na nie. Ja mu odpowiadam, powolutku przejadę. Na spokojnie, jakbym wiedział lepiej. Ale mam optymistyczny charakter. Inaczej by mnie tutaj nie było. Na wsi z reguły jest 89 rok tutaj. Miasto to samo lub lepiej jak u nas, szok. Живе, вільна Україна, хай живуть вічно козаки, хай цвіте червона калина, нехай зрінуть воріженьки на вічні віки. Mijam różne wioski, jest słabo biednie. To taka prowincja jak z filmów z tych wyzwolonych od Rosjan terenów, baboszki, kozy przy drodze, ludzie ulicami pędzą krowy. Tutaj to ludzie nie mają łatwo, byle jakie ubrania, widoki jak za Napoleona. Благали родою України, думи їх були, хай живе вільна Україна, хай живуть вічно козаки, хай цвіте червона калина, нехай зрінуть воріженьки на вічні віки, нехай
Ale czołg na piedestale stoi nawet na wsi. Pewnie pomnik jeszcze z czasów Związku Radzieckiego. Żytomierski Oblasti. Wjeżdżam do nowego województwa na Ukrainie. Droga jest bajeczna, gość na stacji. Ten, który straszył, chyba dawno tutaj nie był. Mylił się? Czy nie? Na razie można śmiało cisnąć, robić dobry czas. Deszcz pada, ale na razie w butach sucho. Coraz bardziej pada. Im dalej, tym większe zadupia. Zniknęły te piękne Mercedesy. Motoryzacja z lat 80. króluje. Stare łady, krazy i tym podobne. Nawet nie uwierzycie, ile się nawąchałem spalin na Ukrainie. Te DPF-y u nas naprawdę robią robotę. Jestem gdzieś nie wiadomo gdzie. No i ciągle pada. I 80 km stąd nocleg znalazłem. Tu cmentarz widzę, jest jakaś wioska po prostu. Już dużo mocno pada. No przestać padać, to już w ogóle nie będzie, ale dobrze, taki jakiś lepszy hotel znalazłem gdzieś za 65 zł, ale jeden pokój jednoosobowy, także tańszy. I tam będę musiał jechać. No cały czas pada. Gdzieś może ze 100 odjechałem od wczoraj. Ale nie będę też w miejscu siedział. To już wolę gdzieś przejechać i obsuszyć ten kawałek. Następny koszmar. Przez wodę i krople. Tracę nawigację, telefon wariuje. Cieszę się, jak przełączy się ten mały kwadracik z mapą chociaż na chwilę. Przepraszam wszystkich, do których dzwonił mój telefon z ukraińskiego numeru. Istna ruletka. W duchu nawet się cieszyłem, że był tam ten ukraiński numer. Mniejszy wstyd i to olałem. W tej chwili jestem już mokry. Buty puściły wodę do środka, nawet rękawice. Czy jestem już w dupie? Czy może być gorzej? To tylko 80 km. Albo aż 80. Na pewno zwróciliście uwagę, że miałem nawigację drugą. Miałem, ale po wybraniu kraju, przez który jadę Ukrainy, alfabet zmienił się na cyrylicę. Pewnie do opanowania, ale nie w tej chwili. Jasny gwint. Sprawdza się najgorszy scenariusz. Gość na stacji miał rację. Droga na Kijów. Takie duże miasto. Nagle się skończyła. Jak to możliwe? Nie ma drogi. Mijam wszystkie dziury na pierwszym biegu. Są pełne wody, nie wiem jak są głębokie. Boję się, że uszkodzę felgę i dupa. Tego się boję najbardziej. Jestem już cały mokry jak gnój. Cały czas mam włączone podgrzewanie manetek. Gotuję tą wodę w rękawicach. Dosłownie rękoma czerpię tę ciepłą energię do życia. Cały czas obserwuję ciężarówkę przede mną, jak jej idzie, w co wpadła, gdzie jedzie. Nawigacja w końcu nie działa, a to jakiś objazd. Podążam za nią. A jeśli jedzie z bułkami gdzieś w cholerę? Nie w moim kierunku? O matko! Właśnie widzę, jak na dole brodzi w co najmniej na 40 cm potoku czy wylaniu zbiornika. Prawie mdleję na ten widok. To kuriozum. Tak, to ta Ukraina, której się wszyscy boją. Nie znam gruntu, co jest pod spodem. Ciężarówka była za daleko, aby to zaobserwować. Wyrzuca mnie na skos, buty zanurzam w wodzie. Udało się, wyjechałem, nie spadłem. Nie wywróciłem się do wody. Nie wiem, jaką to by zrobiło różnicę. I tak jestem mokry jak gnój. Czy będzie gorzej? Mam już dość. Ale co zrobisz? Musisz dalej przejść do przodu, aby opony wytrzymały. Motocykl ocalał. Kolega Paweł pytał wczoraj, czy będę tam, gdzie wylało po tej zniszczonej tamie. Czuję, jakbym tam był. W tym momencie nie myślę już o tym, że jestem mokry po same jaja. Modlę się o normalną drogę i niech pada. Leję. Wszystko. Ale dajcie drogę. Obieram nową taktykę, jadę przy tylnym kole ciężarówki. Obserwuję je. Kamera oddala, jestem dużo bliżej, jak widzicie. Patrzę, jak jej koła wpadają w te dziury pełne wody
i zawczasu obieram kurs. Slalom wolny na nauce jazdy. O proszę, jak ulał test na grubo. To tylko urywek trasy. I tak dobrze, że to nagrało się, ale to zajęło około 1 godziny. Z tyłu za mną jechały jeszcze 2 auta. Patrzyli, kiedy się wypindolę. Nie zdziwię się, jak mnie nagrywali. W Żytomierzu jakiś ciul z głośną muzyką najeżdżał mnie co chwilę. Starałem się nie łapać kontaktu wzrokowego. A co tam się przede mną działo ciekawego w Żytomierzu? Ano na przykład to być może czeka mnie ciekawa noc. Суки, блядь. Твари, блядь. Мост уебал. Żytomierz 180 km pokonałem w 5 godzin. Jak tak to ma wyglądać? To nie wiem, jak ja wrócę chociaż do tej granicy. W ile dni? Miasto jest duże. Kieruję się na ówcześnie zarezerwowany nocleg. Mimo wczesnej godziny, 17, muszę zakończyć ten dzień. Drugi stoi pod znakiem zapytania. Kluczowe jest to, czy będzie tam suszarka. Samo to będzie schło z 2 doby. Jedno jest piękne, wyszedłem z tego bagna bez szkody. W Żytomierzu zatrzęsienie żołnierzy na każdym kroku. W autach wychodzących ze sklepu, pełne autobusy żołnierzy gdzieś zmierzających, na pasach puszczałem całą kolumnę wojaków. Głupio było w tym momencie sięgnąć prawą ręką do nagrywania tego, jakby to zostało odebrane. Ale jedno jest pewne, tu się coś dzieje z nimi związanego na grubo. A Żytomierz, jak i inne miasta na Ukrainie z szerokimi prospektami, zero ścisku po powrocie do domu w Polsce. Na ulicy jadąc autem czułem się, jakbym był w Liliputowie. No i na czerwonym, a z prawej Wołga po tuningu. Gra gitara, a mokry jestem jak gnój. Już widzę, jak wejdę do tego hotelu, sam bym się wyrzucił. Na murkach widzę handlujących emerytów i emerytki, zapewne tak dorabiają sobie do emerytury. Tutaj, gdzieś jest mój hotel. Trzeba jechać tą polną drogą, ale nie mogę uwierzyć. Nawigacja musi się mylić? Taki hotel z takim dojazdem. Nie może to być prawdą. Jadę od tyłu. Dojeżdżam znowu na tyły hotelu. Brak przejazdu. Wracam. Pytam. Jestem na miejscu. Czuję się zirytowany. Witam dzisiaj pokój taki. No, słaby taki za 60 zł. 5, ale ze śniadaniem za 65. Także nieźle. No i co tu robię? Suszę wszystko. O. Przygotowuję na jutro się już. I tak wszystko suszę. Co tu przemokło, nawet
sprawdzam, czy może majtki wyschną na żarówce, ale to jest taka ledowa, to prawie nic nie grzeje. W pokoju godzinami używam suszarki, walczą z nią kilka godzin. Od początku wydaje słabe dźwięki. Membrana robi się czerwona. Boję się, że ją wykończę. Dodatkowo martwię się, co pomyślą ukraińscy sąsiedzi z pokoju obok, na to rzężolenie, non-stop rzężole. Staram się jak najwięcej zdziałać do późnego wieczora. Ciałem zasłaniam ścianę, żeby tłumić dźwięki. Motocykl parkuje pod recepcją, wzbudza duże zainteresowanie Ukraińców. Na noc zakładam alarm, lekki dotyk motocykla i będzie wyć syrena. Okna mam na drugiej stronie obiektu. Na noc zostawiam uchylone okno, będę nasłuchiwać. Hotel ma 2 bary i basen, ale nic się tutaj nie dzieje chociaż. Jest trochę gości, sami mężczyźni, 0 kobiet i dzieci. Jeśli chodzi o niebo, dźwięki, cały czas coś jazgota, przekracza prędkość dźwięku i tym podobne, no tak sobie pomyślałem. Tylu żołnierzy tutaj widziałem, to tutaj blisko ćwiczą. Może te nowe bronie testują, uczą się. Do późnych godzin suszę i suszę, aż mam dość, około północy kładę się spać. Budzę się kilka minut po 3, wydaje mi się, że alarm od motoru wyje. Podchodzę do okna, nie to tylko ptak śpiewa luz. Przy okazji słyszę takie syczenie na niebie co jakiś czas. Sss, i potem znowu sss. Jakby coś pędziło po niebie co jakąś chwilę. Kurwa, nie tego dźwięku się spodziewałem. To nie Kijów. Od razu wskakuję w ciuchy, zakładam buty i nasłuchuję. Dźwięków za ścianą i na korytarzu, co robią ukraińscy goście. Jest cicho, nikogo to nie rusza. Olewam to, tego się spodziewałem. Załatwiam się, nawet się śmieję pod nosem, jakby mnie tak na kiblu dopadło zabawne. To oryginalny zapis z GoPro. Zostawiam to tutaj sobie na pamiątkę. W sumie myślę, nie wiem o co biega w tych alarmach? Odszukuję i instaluję specjalną aplikację. Widzę super sprawa. Instaluję, wybieram region. Widzę nawet, że alarm odwołany. O to chodziło. Przykrywam się kołdrą. Butów nie zdejmuję. Telefon kładę obok głowy. Zasypiam. Увага! Повітряна тривога. Пройдіть найближче укриття. Telefon na całą pipę. Nawala mi pod uchem. Alarm wyje. Wali niemiłosiernie. Zrywam się. Próbuję to wyłączyć. Nie da się, chyba obudziłem wszystkich w koło. W końcu udaje mi się wyłączyć tą pieprzoną aplikację. Jaki wstyd. Obudziłem kogoś. Przyjeżdża jakiś Polak na motorze. Cały dzień napierdala suszarką, a w nocy puszcza sobie alarmy. Masochista jakiś. Może jeszcze sobie konia wali przy tym. Spałem tylko 4 godziny tego dnia. W nocy leciał jeszcze szachtar jak motor na niebie. To zaciekawiło. Ukraińców słyszałem głos za ścianą. Byłem na tranzycie rakiet do Kijowa. Tam je zbiją. Rano jem to śniadanie w cenie. W towarzystwie około 20 Ukraińców, sami mężczyźni. Nie odzywam się po nocnym incydencie. Chcę stąd zniknąć. Wszyscy oglądają telewizję, komentują wiadomości, akurat pokazują te zalane tereny. Są spokojni, aż takich to nie rusza. Po nocy, pełnej emocji, ruszam w kierunku Kijowa. Po drodze zamierzam odwiedzić Irpień oraz Buczę. Miasta najbardziej dotknięte rosyjską inwazją z lutego zeszłego roku. Symbol największych okrucieństw tej wojny, która nadal tutaj trwa. Oczywiście nie może zabraknąć 1000 stacji po trasie. Za chwilę tankowanie. Droga fajna, dwupasmowa do samego Kijowa. W teorii bez ograniczeń. W teorii. Ze stacji wybieram najczęściej. Shella największe zaufanie. Tankowanie nie jest takie proste. Najpierw przy dystrybutorze wyjaśnić trzeba, czego się chce i za ile. Potem pani kasjerce to samo wyjaśnić i dopiero odblokuje tankowanie. W zasadzie taka kołomyja. Добрий день. Dobry dzień. Do pełna, full. Звичайний чи ви павер? Tej 95, tej. Які? O, te. А цей? Tak. Цей не бажаєте? Nie, tej pani da. Шоста колоночка, будь ласка. Шоста. A,
6. Да, да. Ale chyba jeszcze tam nie do końca jest. 95 zwyczajny, tak? Odbiło. Tak przeżyłem co najmniej z 8 tankowań na Ukrainie. W tej nazad chodziłem ha 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 ha. A dobra, no. Bo za szybko odbiło, to jeszcze by weszło. 95 do pomna. Kartę tylko, nie? Do pomna. Patrzałem, to nie leci, już się zatrzymało. A dobra, to tam może być. Зараз оператор заправить місце. Przed Kijowem Korki, przez wysadzony w zeszłym roku przez Ukraińców most, prawie jest ogarnięty. Zresztą później sami zobaczycie. Wjeżdżamy do Irpienia, po lewej apartamentowce bardzo liczne w Irpieniu i Buczy, takie zakątki nazywane Park Taki-siaki. Irpień i Bucza trochę wyżej na Irpieniem do kwietnia 2022 był oblegany przez wojska rosyjskie, które chciały otoczyć Kijów. Ten las jest tak przetrzepany, że hej. W Irpieniu na sam początek widzę wszystkie zniszczone auta, autobusy, przywiezione w jedno miejsce z Irpienia oraz Buczy pod Kijowem. Pi razy oko więcej jak 500 sztuk. Najbardziej dech zapierają te podziurawione jak sito przez kulę. Maskotki, malunki, widać, że myśl artystyczna pomału bierze górę i dobrze. Ten las sosnowy, którym jechałem, także był nieźle przetrzepany przez działania wojenne. Irpień mega rozwinięta miejscowość, wielkie apartamentowce, wille i tak dalej. Rosjanie naprawdę mieli tutaj co łupić. Zresztą zobaczcie sami to samo miejsce w czasie inwazji. Pozostawiam kilka takich zdjęć w ramach tego, jak ładnie to jest ogarnięte na dzień dzisiejszy. Jak tak te filmiki wszystkie obejrzałem, to nie sposób w to uwierzyć. No, ludzie to miasto jak Niemczech, Austrii. Tu niczego nie brakuje do przyzwoitości, biedy, nędzy brak. Ludzie żyli jak my, a oni tu walili na ostro grabili, nie do pojęcia. Każda nowa elewacja to odrestaurowany blok. Naprawdę nieźle jest tutaj wszystko odnowione. Na ostatnich piętrach widać jeszcze dziury mieszkaniowe. Dlaczego? Nie wiem. Wyjechali, uciekli, nie upomnieli się? Nagrania, które widzicie, te z kwietnia zeszłego roku po wyzwoleniu, jak i te dotyczące starć z Rosjanami, dotyczą wyłącznie ulic i okolic, którymi akurat się przemieszczam. Niektórych domów, szczególnie tych prywatnych, nikt nie odnowił. Bloki to co innego jednak. Różne wille poopalane. Wszystkiego tu nie zobaczycie. Ja tutaj oczami więcej widzę jak kamera. No ale to... Tutaj... O kurde. Teraz jestem w samej Buczy. No widać te okna poopalane jeszcze u góry. W tych wieżowcach. No jest grubo. To jest... Teraz mamy sam środek Buczy. Tam widzę też poopalany dom. Naszą polską flagę widzę i turecką. Jakby nie było.
te kolorowe, ładne, to na pewno są takie przemalowane elewacje już. 100%. Ale tu są te uliczki, które widzieliśmy w telewizji tam w kwietniu 2022. Tu faktycznie ludzie tracili życie. Także dzisiaj przeżyłem nalot bombowy od 3 w nocy do teraz trwa. Co chwilę jest wywoływany, odwoływany, ale to wszystko opowiem wam, już pewnie opowiedziałem może do tego momentu filmu. Jako lektor tutaj dodam głos, to trzeba osobno opowiedzieć. Odbudowywane jest te domki. No wszędzie widać jakieś prace takie są. U góry to nowe bloki budują. O, tu same też domy rozpierdolone miały dach. No grubo, no. Kiedyś to było wiadomo całe, nie? Stacja. Też taki market widziałem, co kiedyś w telewizji po drodze przed Kijowem. Też miałem okazję zobaczyć go. A to ta myjnia, którą przed chwilą minąłem. Rosjanie tędy wkroczyli do Buczy. Normalnie życie powróciło, ludzi jest pełno, ale no, mieli ciężko. No dzisiaj w nocy to przeżyłem, no, bo to jest naprawdę dziwne uczucie, pierwszy raz jak ten alarm tak wyje. To jest masakra. Tego nie zapomnę do końca życia, no takie głupie i teraz nie wiadomo co tu robić. Słuchać pod hotelem, słuchać czy ktoś się rusza, czy ktoś gdzieś wychodzi. To jakiś wóz pancerny z flagą. Na przykład w tym parku, trójkącie z tym zabytkowym pojazdem w środku. Tutaj zobaczcie ten też market, to też było w telewizji. Jeszcze prosto jedziemy. A tak jadą ludzie. No to tak już widzieliście na pewno nieraz na filmie. Apteka. Za chwilę minę to miejsce. Lusterka wsteczne, nieświadomie, ale przeprawa prawie odbudowana już. Zobaczcie, tutaj przedmieścia Kijowa, no dokładnie jeszcze 28 km do Kijowa, tutaj jest to Bucza i Irpin. Muszę tu się skupić, tam daleko wszystko rozpierdolone, tu wszystko rozpieprzone. Tragedia. No widać, że jest grubo. Nie wiem jakich tu słów użyć, ale naprawdę ostro. Most tam przed chwilą mijałem, żeśmy był widać wysadzony i robili go dopiero. Znaczy już prawie zrobiony mieli, ale tam brakowało tego mostu kładki, żeby wiadomo, no pewnie Ukraińcy zniszczyli. A więc kijowski checkpoint, może taki najważniejszy na tej mojej wyprawie.
Czy tu jakiś checkpoint jest, czy coś? Nie wiem. O, checkpoint. W okolice Kijowa dotarłem około godziny 11. To już 2 sztuki Patriota zmieniało swoje miejsce postoju. Patriota nie pomylicie z niczym innym, szkoda, że nie nagrałem, ale w co drugim pojeździe na drodze terytorialsi w Moro. Więc głupio jak za mną taki jedzie na widok Patriota włączyć kamerkę. Takich jaj to nie mam. Taka z daleka Wczoraj jeszcze kolega, co był w Kijowie, straszył mnie Kijowem. Wolna Amerykanka cuda, więc z tą sraczką w dupce zmierzam ku zagładzie. Muszę zjechać. Wszędzie zasieki, wszystko, ale to wszędzie gdzie byłem zasieki. Wszędzie, tam jakaś baza. To chyba terytorialsi. Oni takimi jeżdżą bez tablic, takimi jeepami starymi japońskimi. Od groma tego jest. Tu po lewej jest ten most, taki słynny. Zobaczcie. Duży, znany. To jest Dniepr płynie, także nad Dniepr dotarłem. To jest taka najdalsza rzeka mojego życia. No, nie wiem, czy w Paryżu co tam za rzeka jest, ale chyba do Paryża jest bliżej. Trudno ocenić, musiał sprawdzić. O, już oddali, widać tam bardziej te strony. W Kijowie, jak i wszędzie, też sobie budują osiedla nowe i tym podobne. Idę tutaj, tak trzeba śmiało jechać, patrzeć, obserwować, tak jak na rajdzie się człowiek musi zachowywać. To tu albo cię wpierdolą, albo ty ich. Nie ma żartów. Dobra, zmiana pasa, lewo, prawo. Na dzikusa. Kurwa, wszystko oczami, wszędzie machać tego. No to każdy jedzie agresywnie. 7 dych tutaj idzie ruch. Żeby tylko 70. Ale miasto piękne, takie podoba mi się. Ta rzeka ma swój urok. Szeroka jak cholera. Dniepru to tak jak ja to nie widzicie. Trudno. Dobra, dawaj, dziur, tak nie ma jak widzicie. Dawaj. Prawie 100 w Kijowie. Zobaczcie. 100. O, tam ta kładka szklana jest. Już stąd widzę. Co te pociski tam wybuchały. To się nazywa jakoś coś. Zapomniałem jak. Kijów pełna morda. Zobaczcie, jak ładnie rozrzedzony jest, taki no, rozłożony na wszystkie strony, zielono. Wszystko naraz jest. O kurde, No nie trzeba naraz coś szeroko. myśleć. Kurde. O, statek, jakaś cerkiew na tym wodzie stoi tam. Jest grubo. Jaka pani w komórce grzebie. No ładna pani. Dobra. Na ulicy przyjąłem postawę bardzo progresywną, jakbym się w tym mieście urodził. Będę wilkiem. Jedziemy ogólnie na ten plac Majdan. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Niby za chwilę mamy być. No widać, że się grubsze centrum robi. Jak już ta kładka jest, no to jest Majdan musi być tam gdzieś. Chyba w jakiś tunel wpadniemy. O, w prawą stronę chyba trzeba jechać. Dobra, jesteśmy. Dobra. Jesteśmy. Hamulec. Redukcja. Udało się. No 4 pasy trzeba było pokonać, także grubo było. A z tyłu samochody zapieprzały tak samo. Czy jest się do czego doczepić? Widokówkowe miasto. Czysto, schludnie, perfekcja. Coś pukało gdzieś?
Tutaj czerwone, tam zielone pasuje? Jadę. Żeby w Kijowie na Majdanie takie miejsce dorwać bajka. Nie nagrywałem tego, ale prawy kufer miałem pełen puszek, konserw, które kupiłem jak ta wojna wybuchała. Takie wojenne zabezpieczenie. Rozdałem bezdomnym, niewielu ich było z 4, ale największe wrażenie było takie, że wszyscy to jedli od razu jak dostali. Widelce mieli jakieś, otworzyli i szamali. To mój jedyny gest taki. Wziąłem te puszki ogólnie, żeby rozdawać. Jedną dałem stróżowi, co pilnował moto na przykład. Mówię, masz z Polszy, nie zabiorę przecież z powrotem. To przez wasza wojnę zgromadziłem rok temu. Majdan, tutaj się wszystko zaczęło w 2014 roku. Ukraińcy zbuntowali się przeciw wpływom Rosji na ich kraj, walczyli z jednostkami sił specjalnych ukraińskiego Berkutu, będących pod wpływem Moskwy. Czy wtedy wygrali? Dzisiaj mamy tego wyniki. Wojnę, a końca tej historii jeszcze nie znamy. И отступать не можем. Конечно, это за нами Москва. Куди тікаєте, хлопці? Та мені вір! A to już pierwszy dzień rosyjskiej inwazji na Majdanie. Po Kijowie cisnąłem na ostro. Ja się w ten dzień dosłownie przestałem bać tej Ukrainy. Generalnie z w Kijowie wyciągnąłem. Ulice szerokie jak korki to korki, ale pasów co niemiara. Sami widzicie 4 pasy korków. Byłem rano, około 11:00, cały czas zbijali rakiety, drony, dźwięki jak metalowe drzwi od bramy by walnęły. Niebo pochmurne, brak widoków. Obrona jak w Izraelu, 100%. Rosjanie podobno wiążą te systemy tutaj, aby nie trafiły na front. Samochodem bym cały dzień stał, a motocykl, królu mój. Sami widzicie jak jest. Czy jest tu na co się obsrać? To Europa? Nie wiem, wolność jest większa. To miasto jest cudowne, przejrzyste, no cholernie mi się tutaj podoba. Kijów. Zbijam pionę z ukraińskim motocyklistą. Trochę się pościgamy. Gra gitara. Jest zajebiście. A wczoraj w nocy mnie ktoś Kijowem straszył. Jakby mnie mieli tutaj rozjechać. Oj, Mariusz, Mariusz.
To trzecia doba na Ukrainie. Ludzie super, aż strach w większej grupie odzywać się po polsku. Zaraz zbierzesz żniwo sympatii. Tym bardziej jak jesteś sam na moto, co budzi szacunek. Na drodze kultura i spokój. Czego chcieć więcej? Jeszcze takiego Moskwicza ktoś ujeżdża, a w tle czołg. Trzy wolne pasy. W Warszawie tak mamy? Rozpusta jak nie wiem. Rajd dla motocykli. Ten po prawej zmilitaryzowany nawet przybrał szaty ochronne. A ten Golf trójka to Wojska Obrony Terytorialnej, partyzantka. Taki most to był wysadzony przez Ukraińców i na nowo zrobiony. Tak o dziwo Kijów otoczony był od naszej strony, a nie wschodniej. Z prędkością 140-150 kierowałem się już w stronę Polski. 5,5 godziny i jesteśmy na granicy, czy to dużo? A jakby ktoś szybciej jechał, można z Polski na kawę na imprezę wpaść do Kijowa w 4 godziny. Taka sytuacja po drodze. Kupę kilometrów pokonałem w obstawie. 2 Land Cruisery z Anglii. Biały i czarny z tyłu. A ja w środku. Królewska moc była ze mną. Auta kosmosnówki. Pewnie coś grubego robili. Szkolili. Obsługiwali broń. Kto to wie, co się tutaj dzieje? Drogi szybkie, ale trzeba wypatrywać ciemnych plam. To są czasem dziury. Znowu stukło 500 kilometrów, trzeba nasmarować łańcuch. Za ostatnie hrywnę. Kupiłem te napoje na drogę. Dobra, jesteśmy na takiej jakiejś stacji. Kupiłem coś do picia, bo jeszcze ostatnie pieniądze miałem, ale jeszcze 400 km do Polski jest. Także sporo. Łańcuch nasmarowałem, teraz jeszcze pójdę się też nie wysikać. Do krzaki, a tam z tyłu pójdę. No więc jedziemy dalej autostradami ukraińskimi w stronę granicy polskiej. No to właśnie robię. Dużo tutaj wszędzie chcą widać budować. Jakieś tu mają zaczęte coś. To nie wiem gdzie jakieś w ogóle nie wiem o co chodzi. A jakieś takie codzienne użytki. Tam kierowca autobusu sobie siedzi. Na tych dwupasmówkach były normalne przejścia dla pieszych. Ludzie jak pomniki stali na środku, raz jedną kobietę minąłem, pomodliła się i za mną weszła na pasy. Na jednej z 1000 stacji to zjem sobie przedwojennego hamburgera. Śmieszne trochę, ale hamburgery mają, w folii gotowe i w mikrofali podgrzewają. I sobie odpieczętowujesz jak nówkę. Smak okej. Zobaczcie na te krajobrazy. Płasko i tak dalej, tu nie ma co oglądać. Stepy ukraińskie. A co do jedzenia, choćby było za darmo, to nie miałem apetytu. Stres, jadłem tyle, żeby przeżyć. Rozwolnienie ze strachu i tak 3 doby... No rozumiecie. Taki checkpoint. Ale tu zwyczajnie policjanci są. To taki nie wiadomo jaki to. Wojskowych nie ma, ale jesteśmy już na takim bardzo dużym zachodzie już. Co najmniej około 200 od Kijowa.
Wyżyć się na motocyklu. To tak nie wyżyłem się w Polsce, ile chcesz, proszę. Raz mnie mierzył jakiś policjant. Podniosłem rękę heja. Cześć. On też podniósł. A to miasto to równe. Jedziemy i obserwujemy, jak tutaj ludzie żyją. Пошкоджені будинки мирних жителів, з дахів позривало шифер, повилітали шибки. Місце події... Nie wiem, jak małe miasto może być, gdzie jest limit, ale trolejbusy górą. Oczywiście nowe budownictwo jest owszem, jakaby dziura nie była. Ktoś inwestuje, ktoś kupuje. Jest tak u was w Polsce? U mnie takich cudów nie ma. Dobrze sobie popatrzcie. Ukraina, boisz się pojechać, a tutaj takie domy. Może jakaś bombka spadła i będzie nowy asfalt. Trolejbuski, szczególnie te stare, mają swój urok. Znowu jakaś architektura. Miasto równe. Nie Kijów, nie Lwów. Znasz takie? Nie znasz? A wszystko jest eleganckie, miłe dla oka. Te miasta nas potrzebują, mają świetne hotele, spa, baseny, za grosze, paragony grozy. Nad naszym morzem czy w górach tutaj jest lekki raj, bo było lepiej. Te spodrożało, ale jeszcze można skorzystać. 1300 km po tym kraju nikt mi nie wymusił, zagrożenia nie stworzył. Kultura, raj, pomoc na drodze, na przykład czerwone światło, to w prawo można jechać. Ludzie jak stałem otwierali okna i mówili dawaj, dawaj chłopie. Gdyby mi coś w tym motorze pierdolnęło, to już czuję, z jaką bym się spotkał pomocą. Na plus jeszcze by się to w kontekście przygody obróciło. O! Ale dziura. Jedziemy. Droga jest taka nieciekawa. Ale i tak są takie kolejny, ale jakoś tak póki co nie mogę narzekać, żeby miał taką tendencję do wciągania jakoś tak ten motor w te kolejny, żeby jakoś tracić pozycję. A to co to nie jest? Że to po ruskich zostało, czy co? Jakaś jednostka? Czy szkoleniowa? Co to mogło być? Takie jakby opustoszałe, okien nie było. To jakieś w moro, to wszyscy w moro chodzą na Ukrainie. O, jakie fajne domeczki, piękne. No jest tak jak w Polsce w 90. No co wam mam dużo mówić. Tu. Też pewnie tymi WS-kami da się po tych kolejnach źle jechało i MZ-kami. Oczywiście też jawami. O, gliniarze stoją, czekają. Jakiś inny samochód, Chevrolet teraz tym razem. Jeszcze mi to... Najlepiej to gliniarzy jeszcze obstrzec. Ale ciemne szyby z boku, nie? Śmiechu warte. Ja się dziwię ludziom, że ciemne szyby mają, a gliniarze mają ciemne, żeby ich nie było widać. Istny jaja. Boże, co za droga. Tragedia. Ja też tu 180 km ma robić 3 godziny. Ja myślałem, że to jakoś wliczyli na granicy po prostu. Jezu.
No i jakaś wioska. Babcie coś tam w torebce grzebią. Na pasach nie puszczamy. Ja bym może puścił, ale czas to... Może w deszczu później można będzie jechać. O. Tu ładne też cerkiew. Wszystko jest ładne, bo takie dzikie z lat 90. Nie ma domów obtynkowanych. O. Takie byle jakie. Także taką bogatszą Ukrainę zobaczyliśmy i tą biedniejszą. I te dobre drogi szybkiego ruchu i te takie beznadziejne. No to taka stara krajówka jak kiedyś ze Świecia do Bydgoszczy była przez te wszystkie samochody ciężarowe ujechana. Tak się jechało w tych kolejnach, aż miskę olejową się darło. Tu się Chevrolet Aveo zepsuł. Młodym ludziom obcy gość przypadkowy mu naprawiał, leżał pod obcym autem. Obserwowałem to. Kto u nas by ci się pod obcym autem położył? Pewnie za darmo. No i cała magia tankowania. Вам що, до повного заправити? Do pełna będę lał. Певно. Будь ласка, тоді заправляйтеся, бо я ж не знаю. A jaką do motora? Вас так не біжить, Do як motoru у вас. tą zieloną czy niebieską? I już na autostradzie ku polskiej granicy, ale jeszcze prawie 160 km. Także nie tak mało. Widzicie, super droga. Bez dziur, tylko z drobnymi nierównościami. Oj, złapałem następnego przewodnika, tak trzymać gitara gra. Następny checkpoint, tym razem ze stopem, a jaki bunkier wybudowali. Pięknie. Oj, piesi, w tym kraju to macie przerąbane, jak w ruskim czołgu. Te odliczanki na światłach. Tego będzie mi w Polsce brakować, genialne. Co to jest? Nie, to w kierunku. A nie wiem, co to jest w ogóle. Cholera wie, nawet głupiej nawigacji to wszystko się zrobiło teraz po ukraińsku. O, jaki ładny. Oddali widać te bloki, co już widziałem. O, elegancko. Że mnie nic tyłek nie boli. Jestem w szoku, no się po prostu tu dobrze bawię. Jeśli chodzi o jazdę motorem oczywiście. A co tutaj? Sprzedają samochód? Pani? Ładna pani. Flaga się bimba, taka duża ukraińska. Ogromna. Wszędzie tak jest widać na porządku dziennym. Te wszystkie symbole, znaki. Oni tutaj dosłownie przeżywają teraz. Kurde, ja niby mam jechać w lewo. Ale tyle stać. Niemożliwe. Nie motorem. Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Tutaj. Tutaj, tutaj. Tutaj, tutaj, tutaj. Ale motorek każdą żadnego nie widziałem. No z 4-5 widziałem, ale ogólnie to na całe tyle dni. 3 czy 4 dni. Dzięki.
raczej do przodu. Czy mnie coś nie jebiota? Nie, nie jebiota mnie. Wszędzie ostrożnie lepiej. Tu. Te dziurki takie, no ale są takie do przeżycia. O, jakie ładne bloki nowe. I jakaś rzeka. O, jakie tu widzicie, jakiś most czy coś, to nie wiem, czy on jest zaminowany, czy takie pozycje są. Wszędzie jakieś zasieki. I oni go pilnują. Każdy most, jaki przejeżdżałem, to takie byle jak, a tam bliżej wschodu to fest. No to chyba po tym mieście. Widzę, że tam są bloki, a my gdzieś żeśmy odbili dalej. To miasto to Łuck, już tak niedaleko Polski, a też były incydenty wojenne. Trzeba te 30 parę sekund z daleka widzę. To na grubo. Stop. Może. Czy siak, czy tak? Czy tak, czy siak? Osiem, 7, 6, 5, 4, 3. Tak bez ostatni, bo oni na 3 startują. Zielona fala? Tak, zielona fala, 7 sekund. Żółte światło mrugające. Tu jakiś wariuje meganon. Co kurwa tam odjebuje mu. Taki budynek wyrąbany w kosmos. Jakieś kurde drzewo takie. Coś pięknego. O, w końcu jakiś na motorze facet. Ale nie widział, o, taka łajza. Taka łajza. Nie, to chyba nie był rider. A tak mrugają, jak policja stoi, jak u nas. Ale ksenony chyba dorabiane. Szkło i pozłacanie to budynek na miarę Ukrainy. Jeszcze trochę granica, trochę już mam ciśnienie, jak to będzie. A tego auta to nie mogę zidentyfikować, co to jest? Jakieś bunkry cuda. Ładniutkie osiedle na peryferiach miasta, jak wszędzie. Mam nowego przewodnika. Droga ubywa mi przepięknie. W tym dniu zrobię 827 km. Mój nowy rekord. I w konia też się zdarza jechać, klimatycznie. Motor, którym jadę, jest dla mnie fenomenem. Nie mam się do czego przyczepić. Ma u mnie stopień generała teraz, w końcu był na wojnie. Byle za przewodnikiem. Postanawiam zjechać trochę z drogi, zobaczyć jak tam na wsi. Fajne miejsca na motor bardziej wyprawowy. Na kostkach tak się zapuścić w wieś z dala od tych asfaltów. I eksplorować takie dzikie miejsca to temat na przyszłość i inne moto. Mniam marzenia.
Ogólnie tu bliżej zachodu inna wieś, domy większe okazalsze, ogrody ogarnięte. Tam dalej to były bardziej dzikie miejsca. No ale klimat. Film można jakiś filmować. Kapliczki. O. Każdy jakieś małowiewki. Takie jak ludzie by stali, te pomniki. Tu na końcu jakaś kapliczka. Ciekawe, czy jakieś polskie znajdziemy. Może starsze takie. Już nie wierzę, że zawsze było. Tylko jak prawosławny, no to polskiego nie będzie. Nie? Ale dziwny klimat, a tam jaka studnia jest stara. Aż idę zobaczyć to. O kurde. Muszę zobaczyć to. Pewnie rozwala ten tu pomnik. Zobaczcie. Taki jakiś, nie wiem co to jest. O. 1897. Nie wiem. Marii. Coś tam. No, taki grubszy pomnik, jakiś stalowy. W ogóle też by na złom wywnieśli. Tam dziura jest, dziura. Nieźle. No dobra. Widzicie? Teraz wiem, do czego mnie w zeszłym roku na placu manewrowym przygotowywali. Te figurki są też genialne, na pewno na nie nieraz już zwróciliście uwagę. Jak w każdym mieście musi być jakiś fajowski budynek, taka wizytówka. W moim chyba takiego nie ma. Ale zobaczcie jakieś miasteczko, ale pasów sztuk 2, szeroko i przestrzennie. Zwróćcie uwagę, jak wszędzie na całej Ukrainie jest czyściutko. Widzieliście jakiś syf? A temu biedakowi łada się zepsuła, ale pewnie ogarnie zaraz, napraw to sam. Oj, pachnie granicą, pachnie.
pauzy robią przed Polską. U siebie pewnie nie muszą. Kurka, a co tam? Tylko żeby droga nie była zablokowana. Policja? Jakieś tu combination było. O co, Kaman? Fajny bank z po prawej do ostrzału drogi. No to atmosferka gęstnieje, granica. Kolejka? Nie dla mnie, sobie minę wszystkich i się ustawię jak gość specjalny. Ten to po auta jedzie, laweta na lawecie. Zdejmę rękawice, przygotuję dokumenty. А що то за приколи? Взяв ліс, тож стань в кінці і їдь собі. Що? Ще раз? Що ще раз? Нащо отак робити, збоку заїжджати? Збоку, мабуть? Ну, нащо так робити? Ага, ну добре. Марка яка? Ямаха. 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 Dziękuję. Wszystko zrozumiałem, ale zwaliłem głupa, że zatyczki kask nie słyszę. Odpuścił i wypisał karteczkę. W tych wszystkich budkach, kiedyś co każda, to co innego chcieli, to było wtedy dopiero hardkorowo. Chociaż dziś też trzeba w te i we w te przejechać, żeby temat ogarnąć. Ten Ikarus po lewej robi roboty. Super. Budki, budki, patrzysz, czy ktoś coś, czy jechać na czuja? Ten most to taka oficjalna granica, wiadomo, rzeka. Tam będzie nasza polska infrastruktura. Ukraińcy siedzą w naszej. Nawet maty są biologiczne.
Jeszcze psy mnie tu witają. Antynarkotykowe, ukraińskie, przyszło 2 chłopaków młodych. Popatrzeli w kufry i tym podobne, narkotyki masz. Nie mam. I o motor pytali, ile jechałem u nich najwięcej, powiedziałem, że 170. A ile maksymalna, a ile pali, o wszystko pytali, fajnie i fajne chłopaki. Właśnie na granicy nie ma już tych chyba tępych łapówkarzy. Sami nowi inna Ukraina, jak kiedyś z opowieści. Nie ma tej wrednej. Duża kolejka, po chwili zmądrzałem i poszedłem pieszo, wszystko załatwić. Potem wróciłem na pych, motor bokiem przepchałem. I gra gitara polska. Już jestem po wszystkiemu. Jakoś tak poszło. Motor trochę poprowadziłem między samochodami i się udało, bo wiedziałem, że tam na te Ukraińcy muszą czekać, a my nie. Ale i tak było ciężko. Tak, te kufry są szerokie. Tak ciężko było przepchać się. No na końcu tam w kufrę tam spojrzała. Tak nic nie mam, no to co tam miał oglądać. Dobra. O kurde. Jest masakra to wchodzenie. Jedziemy dalej. 49 km do spania. 630 do domu. Tutaj na tym cmentarzu nie chce mi się latać, chodzić, bo tu kiedyś pełno krzaków było, tak zielono i po zielonemu to jakoś to wiedziałem, w jakich krzakach było. Wykarczowali gdzieś moich pradziadków. Jest grób, ale nie wiem, no nie będę szukał, bo to w tym kombinezonie to mnie szlak trafi. Ale no, gdzieś z tamtych coś, no taki ładny tam okazały to był. Jakiś taki poważna sprawa. To jak była wojna, do tego pradziadka co noc wyciągali te zwłoki ruski. No i tam no patrzyli, czy nie ma złotych zębów albo jakichś pierścionków. I co noc musieli rodzina przychodzić i z powrotem wkładać te zwłoki. Bez przerwy zwłoki były wyciągane, już takie szczątki, nie? I tam gdzieś jest to. Ale nie będę szukał. Kiedyś jak byłem nieraz, to znalazłem, ale teraz wszystko wykarczowali, teraz tego nie ogarniam już tak na hop. A tu wszyscy mają grobowce, jakby co, zwróćcie uwagę, małe, duże. Tutaj każdy ma grobowiec. Tutaj jak matka ci umrze czy coś, to jakbyś do ziemi zakopał matkę, to tak jakbyś obraził. Tu są krypty na dole. Też jakiś grób rodziny. Także taka jest tu zasada. A tu nawet taki mały jest, to nie jest zwykły. To jest dziura normalnie zabetonowana. O, tak jak tu sprzedam, pisze. Każdy ma to. No naprawdę już jakieś przedwojenne chyba żołnierza jakiegoś. To nie jest grobowiec. No sami widzicie tam. Albo jakiś już naprawdę nie wiem skąd. Rozwiązanie zagadki. Z początku filmu, tam gdzie nocowałem 300 metrów ode mnie rozstawione były patrioty nasze polskie. Stąd je rozmywam. Bo jak pokażę to kara. Ale kuriozum. Cały mój nocleg Polska-Ukraina. 4 dni byłem pod osłoną przeciwlotniczą na ostro i grubo. Czyszczonko i do domu 600 km na północ. To koniec mojej przygody. Dziękuję za poświęcony czas. Aha, w Warszawie musiałem na Chopinie samoloty poobserwować, u nas nie ma takich. Jak podobał ci się film? Zostaw lajka, napisz coś w komentarzu. Inaczej za rok w Bachmucie mnie nie zobaczysz. Daj motywację.